Witam wszystkich. Chcemy pokazać taki piec, właśnie akurat pobudowaliśmy i całą historię i jednym słowem jak to działa, nie? Jaka jest różnica między kozą, tu stała wcześniej taka żelazna koza i później to różnica, jak to działa ten piec, jak żyje, chcemy pokazać i też tu chcemy spróbować upiec kurczaka, akurat w tym piecu. Nie ma piekarnika, ale spróbujemy wykorzystać palenisko do pieczenia jakby w celach piekarniczych, nie? No i tak, i to się zaczynało tak, że w tym miejscu akurat stała taka koza żelazna. No całkiem fajna, taka w miarę duża i ozdobna, ładnie to wyglądało. Mimo tego właściciel zdecydował wymienić ją na piec Kuzniecowa. No i to w zasadzie słuszna decyzja, później zobaczymy dlaczego. Ale jak my tutaj przyjechaliśmy, no to też spróbowaliśmy jak to działa ta koza, nie? Odpaliliśmy tą kozę i jakby grzało, nie? Ta koza grzało, ale chodzi o to, że ona szybko się nagrzała. Tu było 18 stopni, może trochę mniej temperatura była wtedy. I godzinę tam grzała, później po paleniu jeszcze godzinę to ciepło się trzymało, a później już nie bardzo tego ciepło było i później tam poszliśmy spać, no rano wstaliśmy, już było znów chłodno, nie? I to tak działają kozy. No, czasami zdarzało się, że szczególnie jak jeździmy po tych budowach różnych, zdarza się mieszkać w takich domkach, gdzie trzeba palić w kozie, nie? I to tak wygląda, że zazwyczaj się pali 3 razy dziennie, nie? Tam rano się odpala, na obiad i wieczorem. I no, czasami jak się nie da na obiad, no to 2 razy dziennie, ale to jest takie coś, że temperatura waha się bardzo mocno, nie? To znaczy jak już odpalamy, to trzeba palić tak, żeby się robi gorąco po prostu, tam rano i wieczorem, a później na przykład, szczególnie jak wieczorem, odpalamy tą kozę, nie robi się gorąco, czasami no, nie do wytrzymania prawie, nie? No ale później dobra, idziesz spać jakoś, wstajesz rano, znów chłodno, nie? Tam i ta temperatura skacze tak od tam 15 stopni, nie? Jak wystyga wszystko, do tam jakieś 25 wyżej, nie? 28 może być. Także to no po prostu nie jest tak bardzo komfortowo, nie? No z kolei koza jest dobrze, jak potrzebujemy szybko nagrzać, nie? Bo ona potrafi szybko nagrzać powietrze. A ten piec, to jest, jego waga wynosi gdzieś 2,5 tony. On grzeje powolutku. On sam, póki się nagrzeje, nie? Nawet paląc, to on nie jest, nie dąży się nagrzać się. Nie zaczyna oddawać ciepło swojego, kiedy się pali. On bardziej grzeje, kiedy się nie pali. W zasadzie on grzeje, kiedy się nie pali. No i powolutku on nagrzewa ściany, bo on taki piec głównie grzeje promieniowaniem, to on, nie to, że powietrze nagrzewa, on nagrzewa najpierw ściany i wszystko, co jest naokoło, a tylko później od tych ścian nagrzewa się powietrze i to trwa jakiś czas, ale jak się nagrzewa wszystko, no to jest po prostu komfortowo ciepło. I na przykład w tym przypadku, teraz jest wiosna, tam w nocy temperatura na zewnątrz gdzieś tam w okolicach 3-5 stopni, dziennie tam około 10 nagrzewa się, nie? Na zewnątrz. No i w tym piecu paliliśmy równo 2 doby temu, nie? Około 48 godzin temu. Jak było odpalone, gdzieś była temperatura 22 stopnie, później trochę zwiększyło się do 23 i po 48 godzin temperatura w domu mamy 21 stopni. Nie? I tak, to znaczy nie wahanie mnie temperatury w tym przypadku, w tym domu w ciągu 48 godzin wynosi 2 stopnie. Nie? No może być tam 3 stopnie czasami, nie? Zależy od domu, od ile tam drewna spalimy, jaki piec, jaki ciężki, ale tutaj wynosi 2 stopnie, jest po prostu bardzo komfortowo. I żeby też pokazać, jak teraz ten piec wygląda, że on jest delikatnie, jest jeszcze ciepły i delikatnie grzeje, już niewiele, ale delikatnie, nie? No to mamy kabelkę termowizyjną i akurat na tym będzie widać. Biorę to jest taka kamerka do telefonu włączona. Akurat widać, że piec jeszcze jest trochę ciepły, nie? No ale tam niewiele.
28 stopni gdzieś, nie? Tutaj z przodu też podobnie, 28 stopni. No jak widać, ściany chłodniejsze, 23 stopnie, ale no nie są tam 15 stopni, nie? To znaczy cały dom jest nagrzany. Ściany za piecem to w ogóle jest ciepło. Tam gdzie za paleniskiem, no 25, podobnie jak piec, nie? A sam piec tutaj. Także później jak odpalimy, sprawdzimy po paleniu, jak on wygląda od razu po paleniu, jakie temperatury, nie? I później za jakiś czas, może, no bo teraz jest wieczór, gdzieś 19 godzina, to później rano sprawdzimy, jak on już będzie wyglądał nagrzany, nie? W tym koszyku jest 15 kg drewna. Tak wygląda 15 kg drewna, to jest drewno, chyba jest orzech czy coś takiego. Dość drobno porąbany, może być grubszy kawałek, ale no po prostu my go nie mieliśmy. Także tak wygląda mniej więcej 15 kg drewna. I w tym piecu, no to jest takie dość dużo już, nie? Można trochę mniej, można trochę więcej nałożyć, ale spróbujemy tyle tego, 15 kg. Tamte dwie cegły są po to, żeby później położymy tą kurę, tego kurczaka na tym, w takim garku żeliwnym, żeby go jakoś upiec. To dlatego spróbujemy z tymi cegłami. Teraz próbuję to całe drewno. Także tak. Tak trochę. Wiadomo, te cegły delikatnie przeszkadzam, ale na przykład jak jest piec piekarnikiem, no to nie ma tego problemu z takimi cegłami, ale z kolei jeżeli ten piekarnik nie używamy tam 2 razy w roku, no to uważam, że on nie jest potrzebny, no bo w zasadzie lepszy piec jest bez piekarnika niż z piekarnikiem. No i wiadomo, może jak korzystamy z piekarnika co tydzień, to warto go mieć. Ale jak tam od czasu do czasu, to myślę, że spokojnie w tym można upiec. Także tak, odpalimy od góry, żeby było bardziej czyste rozpalanie. Także no tak, do końca góry tutaj położę podpałkę. Się odpalę ten piec, nie? Jakoś tak. No, tyle. Akurat tyle drewna było spalone, żeby piec grzał w warunkach takich wiosennych, powiedzmy, zimowych. Odpalam. Tak, szyber otwarty, dobra, tu szyber do rozpalania. Tu jest powietrze. Zobaczymy, jak to się odpali. Tak, no i póki co w piecu po trochu się rozpala. Drewno po trochu się rozpala, no jakiś czas potrwa. Póki się rozpala, tu mamy szyber, taki bypass tak zwany, bezpośredni, który jak jest otwarty, to idzie w komin. Nie zawsze to montujemy, bo czasami jakby niepotrzebne, no ale tutaj ten dom jest taki jakby, można powiedzieć, letniskowy. I jak komin, no ludzie przyjeżdżają, komin jest zimny, to jednak lepiej mieć taki szyber, żeby no, ten cuk złapać, nie? A później jak cuk będzie złapany, no to trzeba go zamknąć. Tak. No i tak, ten piec, jak już chyba mówiłem, waży około 2,5 tony, nie? 2500 kg. I jak on grzeje, nie? To znaczy, jaką moc można osiągnąć, jaką moc grzewczą z pomocą tego piecu. I akurat tutaj mamy tak, że ten zakres mocy jest no, dość szeroki, nie?
Ja zazwyczaj w tym instrukcji obsługi piszę, że od 2 do 4 kW to ma taką moc grzewczą. I no niby nie dużo, nie? No, ale generalnie w nowych domach zapotrzebowanie na ciepło jest około 2 kW na 100 m2 domu. Tak? To znaczy moc straty ciepła wynosi około 2 kW na 100 m2. W godzinę? Tak. To jest no, na godzinę, nie? No, 2 kW na godzinę, tak. Przy 0 stopni na zewnątrz, tak mniej więcej jest, nie? No to znaczy zimą. No, ale czasami jak temperatura spada do niżej, nie? Tam na przykład -10, nie? To zdarza się, -20, to wtedy te straty ciepła mogą być o wiele większe, to znaczy, no i wtedy potrzebujemy tych 4 kW na przykład na godzinę. No na dobę to można policzyć, no 24 godziny, nie, to 24 razy 2 kW to wynosi 48 kWh na dobę lub tam bardzo, kiedy jest zimno, no to 96 kWh na dobę będzie, nie. A czasami na przykład jak jest wiosna, już jest cieplej na zewnątrz, albo dom jakiś jest cieplejszy, jakiś bardzo dobrze ocieplony, albo pomieszczenie jest mniejsze, nie? No bo to wszystko jest na 100 metrów, liczę. No to wtedy też mniej tego ciepła potrzebne, może 1 kW potrzebny, nie? No to wtedy tak wygląda jak u nas z tym piecem, że tam palimy raz na 2 doby, nie? I wtedy mamy ten 1 kW mniej więcej. No i też można regulować ilością drewna. Teraz, żeby osiągnąć na przykład te 2 kW na godzinę, nie? Co potrzebujemy? Ile drewna potrzebujemy spalić? Potrzebujemy spalić około 12-15 kg drewna, nie? To teraz mniej więcej tyle, ile palimy. To znaczy z 1 kg drewna można wyciągnąć 3,5 do 4 kWh ciepła. Nie? No to jak mamy na przykład 12 kg, no, to maksymalna ilość ciepła, które możemy z niego zgromadzić, będzie 48 kWh. No to tam liczmy, że to nie jest idealne, nie? Tam zależne od wygodności drewna, użytkowania pieca, jak rozpalimy, nie? I tak dalej. To powiedzmy spokojnie można powiedzieć, że 15 kg drewna, tyle ile tu załadowaliśmy, spokojnie nam da te 48 kWh ciepła. No i to dzielimy na 24 godziny, no i mamy te 2 kW, nie? To co w zasadzie najczęściej potrzebujemy, ale jak potrzebujemy więcej, no to lodujemy to drewno 2 razy dziennie. Jak potrzebujemy mniej, no to tam raz na 2 doby albo trochę mniej drewna. To no, zakres mocy jest naprawdę, no ten piec można powiedzieć jest dość uniwersalny, żeby w zależności od zapotrzebowań my możemy go dostosować. No i co? No to tak, no to teraz on ma swoją sprawność około 90%. Może to brzmi tak strasznie dużo, nie? Czy trudno uwierzyć, no ale ja czasami mierzę tą sprawność z pomocą analizatora spalin i tak mniej więcej wiem, że to tak wynosi, nie? To trochę zależy od wielkości pieca, od jakości drewna i tak dalej, no ale ten akurat piec mogę zagwarantować, że tam 85% minimum, a bliżej do 90%. Nie? Jak sprawność mamy 90%, no i z tego 1 kg drewna, na przykład, jeżeli już tam dokładnie policzyć, mamy sprawność 90%, 1 kg drewna, które drewno ma 20% wilgotności z takiego drewna, mamy 3,8 kWh ciepła, nie? I to zostanie zgromadzone w tym piecu, jeśli, i to jest jeden jeśli po paleniu zamkniemy te drzwiczki, nie? To jest wyjątkowo ważne, bo jak nie zamkniemy dopływu powietrza, to po prostu to ciepło, które zgromadzone podczas palenia, on
wyleci do kosmosu, powiedzmy. Także użytkowanie też jest bardzo ważne, żeby prawidłowo użytkować, to znaczy dostęp powietrza podczas palenia i zamknięcie dopływu powietrza po wypaleniu. Z kolei drugi taki wątek, no my nazywamy te piece bezdymne piece, bez dymu jakby, no ale wiadomo, że nie produkuje dym, kiedy się pali, tak? Ale jak grzeją, to już się nie pali. Nie ma żadnego dymu, bo tu nie ma żadnej cyrkulacji powietrza i wtedy on grzeje długo, ale no, wtedy nie ma dymu. To w tym sensie to jest bezdymny piec. Jeżeli na przykład wziąć tę ilość dymu, który został wyprodukowany w ciągu tych 2 godzin, kiedy w piecu się paliło, i później podzielić na te godziny, powiedzmy na 24 godziny, kiedy on grzał, nie? No to tam wyjdzie bardzo, bardzo mało tego dymu na godzinę, powiedzmy. Na czas grzania on ma tam jakieś śladowe ilości dymu. To dlatego my nazywamy to piece bezdymne, powiedzmy. No, co jeszcze tutaj? Tutaj mogę pokazać, jak to wygląda konstrukcja tego pieca. To ogień najpierw leci tutaj opada tą stroną, idzie pod tym paleniskiem, tak jakby, no dobra, idzie do góry, opada, idzie pod paleniskiem i tutaj od tego momentu zaczyna się taka druga komora i on znów leci do góry, no tak jakby na dół, tam jeszcze zakręca i później tylko do komora. Takim sposobem te spaliny oddają maksymalną siłę ciepła. Z kolei, ponieważ to jest piec dwukomorowy, kuznecova, to nawet ten piec nie ma głównego szybru. No tu nie da się zamknąć komina. W tym przypadku. Czasami montuję, czasami nie montuję, różnie bywa. Ale tu nie ma, nie? Ponieważ tu jest piec komorowy, okazuje się, że ta konstrukcja powoduje, że przy zamknięciu powietrza on no, praktycznie się nie wychładza. Jak nam praktyka pokazuje, on prawie się nie wychładza, bo jakby te komory to działają jakby takie no, poduszki powietrzne, które no, także tak, jak ten akurat szyber, to jest taki bypass, jest otwarty, to te spaliny lecą od razu do góry i jakby tam praktycznie bezpośrednio do komina wylatują, nie? Ale zamkniemy i oni już idą całą drogą, jakby jak pokazywałem, tak, na dół, naokoło, pod paleniskiem, tu do góry i tu znów do góry i zakręcają i jeszcze tam do tyłu zakręcają, a wtedy do góry, nie? No i tak się rozpala po trochu, nie? Tu jest piec bezrusztowy. O, też mogę opowiadać. Rusztowy, bezrusztowy, no i teraz robię piece bezrusztowe, nie? Robiłam rusztowy i teraz bezrusztowy. No uważam, że jednak ten bezrusztowy piec jest jakby lepszy, prawdopodobnie jest lepszy. No co, no to tutaj akurat będziemy piec tego kurczaka, tu daje możliwość skorzystać z paleniska jako piekarnika na przykład, to jest taka zaleta. Plus grzeje prawdopodobnie dłużej, bo jak później drewno się wypali, no to zamkniemy dopływ powietrza i to zostaje żar. I ten żar później długo daje ciepło. To jakby, bo rusztowym no nie da się zostawić tego żaru na ruszcie, bo po prostu no, przy następnym odpaleniu róż będzie zablokowany i no, nie będzie się paliło, albo słabo będzie się paliło. To na ruszcie ten żar trzeba wypalić. Z kolei na ruszcie on szybciej się wypala, no to też tak nie jest taki duży problem. No, generalnie to sytuacja jest dyskusyjna, co jest lepiej. Teraz ja uważam, że bezrusztowy jest lepiej. Może kiedyś znów będzie rusztowy lepiej, zobaczymy, nie? Ale teraz bezrusztowy jest lepiej. A bezrusztowy też taka zaleta, że drewno można tak należąco włożyć, ale na przykład jak mamy za długie kawałki, to zawsze można postawić go pionowo, nie? Na rusztowym szczególnie jak jest takie skosy wcześniej robiłem, no to tam skomplikowane, tam już drewno tak jakby należąco tylko pasuje.
Także takie szczegóły, nie? Przeszło pół godziny od odpalenia pieca. No i tak akurat tak się pali, już się rozpaliło, tak dość porządnie. Się pali tak powolutku sobie. Termometr mamy, no termometr tu jest właśnie w celach pieczenia, nie? No tak, może nie potrzebujemy termometru, ale tutaj później on będzie bardzo przydatny. Ale jeden taki wątek, ja tam opowiadałem, że jak ten piec grzeje, to znaczy, że tam jedno rozpalenie na dobę i zazwyczaj starczy, grzeje całą dobę, nie? Tam 2 godziny pali się i doba grzeje, ta temperatura tam waha się najwyżej tam 3 stopnie, nie? Od 1 do 3 stopni. I zawsze mamy powyżej 20 stopni. Ale jest jedno ale, nie? Że to wszystko jest jak podtrzymujemy ciepło, na podtrzymywanie ciepła, nie? To znaczy, jak już mamy dom nagrzany, ściany nagrzane, wszystko jest nagrzane, to wtedy właśnie starczy tam palić w tym piecu raz na dobę, raz na 2 doby, no w zależności od zapotrzebowań, ale jest zupełnie inna bajka, jeżeli dom jest zimny, nie? Na przykład mamy jakiś dom letniskowy, nie? I przyjeżdżamy zimą do tego i chcemy, żeby tam mamy powiedzmy 5 stopni w środku, żeby to nagrzać do temperatury tam jakieś przyjemne, przynajmniej 18 powiedzmy, 20 stopni. No to jest zupełnie inaczej. Wtedy musimy tego o wiele więcej drewna spalić, żeby podnieść tą temperaturę, nie? No bo pamiętamy, że on grzeje poprzez promieniowanie. To najpierw on nagrzeje ściany i tylko wtedy nagrzeje się powietrze jakby, nie? No to on będzie trwało, nie? To wszystko zależy od ścian. Na przykład jeżeli dom jest ciężkie mury, nie? Grube mury, no to może trwać tydzień, żeby go nagrzać i nawet więcej, nie? No jeżeli lekki tam konstrukcja szkieletowa, jeżeli lekki dom, to wszystko szybciej, nie? Ale mimo tego to trwa, nawet drewno trzeba nagrzać, nie? I dlatego już tam jakieś około 3 razy więcej drewno trzeba spalić. Na przykład jeżeli normalnie starczy tam raz na dobę go rozpalić, to w celu dogrzewania, nagrzania domu, nie? Od mniejszej temperatury do większej, to musimy palić przynajmniej 2 razy dziennie, a może i 3 i 4, nie? No bardziej 3 raczej. I nie można dać, on musi być cały czas gorący, konkretnie nagrzany, cały czas gorący, wtedy jest szansa, że wtedy ten dom nagrzewa się, nie? Jeżeli tak odpalimy na przykład i później on się wychłodzi i znów odpalimy, kiedy od chłodnego, to jakby zaczynamy ten proces od zera, nie? To znaczy nie nagrzejemy tak domu. On ma być cały czas gorący i wiadomo, nie można przegrzać, nie? No bo jak tam cały czas będziemy na fulla ładować ten piec, to przegrzejemy, on po prostu popęka, nie? Ale tak 3 razy dziennie można, nie? Można. Jak już jest nagrzany, żeby nagrzać dom, nie możemy dać jemu wystygnąć. On cały czas ma być około tam powiedzmy minimum 60 stopni, a lepiej 80, to wtedy jest szansa nagrzać dom, nie? I to jest zupełnie innej ilości drewna. Tak, i na przykład jest sytuacja, mamy ten domek letniskowy i potrzebujemy, nie, żeby go przyjeżdżamy, jest zimno, nie? No to tym piecem trudno go szybko nagrzać do ciepłego, nie? Jak już się nagrzeje, bardzo łatwo podtrzymywać to ciepło, nie? Ale trudno nagrzać. Dlatego warto przede wszystkim nie wychłodzić tego domku. Jeżeli jest jakieś alternatywne źródło ciepła, nie wiem, pompa ciepła, tam jakieś ciepłe podłogie na prąd nawet, żeby to nie wychłodzić do zera, nie? To zawsze łatwiej tą temperaturę podnieść, nie? Też koza akurat, co wcześniej stała tu koza, to jest dobre do takich celów, żeby szybko podnieść temperaturę, to jest dobra rzecz. Z kolei piec kuchenny do tego też może służyć, że tam przez ten blat kuchenny on o wiele szybciej oddaje to ciepło, nie?
To znaczy, jak przyjeżdżamy, włączamy wszystkie możliwe źródło ciepła, tam jakieś, powiedzmy, odpalamy kozę, jeżeli ona jest, odpalamy ogrzewanie podłogi, farelkę można, no, to też, żeby podnieść tą temperaturę, nie? A później jak już ta temperatura dojdzie do tych 20, powiedzmy, stopni, to już nic nie trzeba, wszystko można wyłączyć, palę tylko tym piecem, nie? No to ten piec akurat jest długi ciepło, nie? On jest długie ciepło, duża bezwładność, potrafię, no tak jak mówiłem, długo utrzymać to ciepło, ale jest jakby trudno szybko nagrzać nim coś, nie? Trudno szybko nagrzać. To powiedzmy, jeżeli słyszałem też takie historie od swoich klientów, że oni tam na przykład przyjeżdżają do domku letniskowego i tam mają 5 stopni, nie? Odpalają w piecu wieczorem, nie? Idą spać tam pod kołdrany, idą spać. To nie da się, żeby tam i popalą 3 godziny i idą spać, nie? No ale rano wstają, już rano jest 18 stopni. Nie? To znowu odpalają w piecu i tam dogrzewają, nie? Ale no tak wygląda. To w takim domku akurat ta historia jest to takiego domku nieduży, taki drewniany, nie? No. Z kozą byłoby inaczej, na przykład jeżeli byłoby koza, no to dobra, przyjeżdżamy, odpalamy tą kozę, szybko nagrzewamy, podnosimy tą temperaturę do 20 stopni, tam chyba nie będzie większych problemów w ciągu nawet 3 godzin nagrzeć powietrze do 20 stopni, ale później idziemy spać, wstajemy rano, jest tam 10 stopni, nie? Temperatura opada później, nie? A tutaj temperatura się podnosi w ciągu nocy. To tak wygląda, to trzeba pamiętać, żeby do podtrzymywania ciepła jest bardzo dobre, nie? Do szybkiego nagrzewania jest delikatny kłopot z tym piecem. To znaczy on jest, najbardziej nadaje się do domów mieszkalnych, tam gdzie mieszkamy, a do jakiegoś tam, nie wiem, garażu, czy co, warsztatu jakiegoś, nie? To może czasami lepiej jakąś kozę postawić. No, ten piec ma stać w tym miejscu, gdzie my mieszkamy, gdzie spędzamy najwięcej czasu. I tak, 2 godziny się paliła w piecu. Teraz od momentu odpalenia minęło 2 godziny. Także tam było odpalone gdzieś 19:15, a to teraz jest 21:15, nie? No i mamy 2 godziny. I taka sytuacja. Zobaczymy w palenisku, co się dzieje. W palenisku mamy dość dużo żaru, ale już nie ma ognia, nie ma płomienia. Tak. To jest ten moment, kiedy akurat w tym piecu trzeba zamknąć powietrze. No tutaj 300 jakieś tam 20 może stopnie temperatura. Trochę za wcześnie dla kurczaka, trzeba będzie poczekać delikatnie, nie? Ale tutaj bardzo ważne zamknąć powietrze i wtedy ten żar bardzo długo tam będzie stał i oddawał powolutku to ciepło. Komin jest cały czas otwarty, także ten cały czar, który tam się wydziela, wylatuje przez komin, to nie ma obaw, że no nie ma niebezpieczeństwa. No tak, zobaczymy, jak się nagrzało w ciągu 2 godzin. Piec jednak się nagrzał, to tu włączam tryb wideo. No i tak, ta ścianka ma gdzieś 60 stopni. Było 28, teraz jest 70, to niżej trochę, 70. On teraz zaczyna właśnie oddawać ciepło, przegrzewać. Przywodzisz to ciepło z wewnątrz na zewnątrz pieca, nie? Tak, i tutaj jest bardzo duże takie różnice, ponieważ palenisko jest mocno nagrzane, dlatego tak wygląda. Za kilku czy kilkunaście godzin to będzie ładniejszy obraz tej termowizji, ale teraz ważne zobaczyć temperaturę. Tu około jest nad paleniskiem tam około 60 stopni, nie? Druga komora około 40 stopni. Konstruowane, bo tam jest po lewej stronie jest zewnętrzna ściana, to nie ma co grzać. To większość ciepła on oddaje jakby do prawej strony.
No i tak, i teraz już no jakby no nie ma spalin, bo praktycznie nie ma spalin, bo jest powietrze zamknięte na dole i nie ma cyrkulacji powietrza i to jest, nie ma dymu, nie? I teraz on zaczyna grzać. Kiedy dym się kończy, piec zaczyna grzać. No i będziemy czekać, póki ta temperatura tutaj w piekarniku trochę się zmniejszy, żeby włożyć tego kurczaka w żeliwnym takim garnku. Jedziemy z kurczakiem. Temperatura delikatnie spadła. Teraz mamy 300 stopni, ale już no, nie możemy więcej czekać, bo już późno się zrobiła. No i co? I próbujemy z tym kurczakiem. A, to lepiej może zamknąć. Może lepiej zamknąć, bo tam jest wysoka temperatura. Szybko. Tak, dobra. Może być, że tego kurczaka trzeba będzie tak trochę, nie wiem, pół godziny, godzinę upiec dzisiaj w wysokiej temperaturze, żeby skórka się zrumieniła, żeby tak ładnie było, a później wyjąć i jak temperatura spadnie, na przykład jutro rano wstawić na takie dłuższe gotowanie, żeby się miękki się zrobił. Patrzcie tam. Tak minęło gdzieś 50 minut od wstawienia tej kury do pieca. Temperatura spadła o 50 stopni w trakcie tego. I spróbujemy, zobaczymy. O, tak to wygląda. Taki kurczaczek. Yummy. No. W trakcie trzeba było trochę wody dolać, bo zaczęło się palić od spodu. Ale jeszcze jutro wstawimy na takie długie gotowanie. To będzie mięciutko, ale teraz już no, prawie wypieczone, ale jutro na takie dłuższe gotowanie na niższą temperaturę będzie, myślę, że pyszne. Minęło około 12-13 godzin od rozpalenia pieca. Jest nadal jest ciepły. Zaraz zobaczymy, na ile on jest ciepły z pomocą kamery termowizyjnej. No i w domu jest temperatura 22 stopnie. Wczoraj była wieczorem 21, dzisiaj jest 22. Znaczy temperatura podniosła się na 1 stopień, ale można powiedzieć, że temperatura jest stabilna. Tak wygląda piec dzisiaj po 13 godzin od odpalenia. To już takie w miarę równomierne nagrzane. Góra jest trochę chłodniejsza, 39, 40 stopni. No środek około 50-60 stopni. Nie? O, z tej strony fajnie wygląda. Jest równomiernie nagrzany, 55 stopni środek. Góra jak zwykle jest trochę chłodniejsza, bo to jest dwukomorowy. Góra zawsze jest chłodniejsza. Także tak, ściany mamy ile? 23 stopnie, tak, no jest przyjemnie, jest po prostu 22, 21 tam dalej, 21, no a jak mówiłem, temperatura w domu wynosi około 22 stopni. To znaczy wszędzie jest temperatura równomierna. 21, no i pies 50. 50 coś. To tak to wygląda 13 godzin po odpaleniu. Piec nadal grzeje. A teraz dalej robimy kurczaka. Także wczoraj w wysokiej temperaturze on był upieczony praktycznie upieczony, ale spróbujemy dzisiaj jeszcze wstawimy do takiej niskiej temperatury, tam jest około 80 stopni teraz w piekarniku, żeby go tak zmiękczyć, powiedzmy. I te jabłka, będzie taki kurczak z jabłkami.
Do środku niczego? Nie wszystko. A do środka już tam. Do puza. I tak. I teraz stawimy na jakieś kilka godzin. Kilka godzin on tam może siedzieć ten kurczak w tym piecu i będzie tak powolutku dochodzić. No już. To znaczy wyjmujemy kurczaka z pieca. To tam prawie już wystygła, no ale w zasadzie on był w tym piecu teraz takim na wolnym gotowaniu około 6 godzin. Gdzieś tak. Zjabłkami. Zobaczymy, co się stało z nim. Tak. No, zobaczymy. Co to jest? Jabłko, no prawda, nie wiem, może za mała temperatura była. Ale mam nadzieję, kurczak jest gotowy, bo on już wczoraj w zasadzie no jest mięciutki, jest bardzo soczysty. Bardzo, bardzo soczysty. Jabłka może. Może rękę, nie? Co mówi? Nie, wszystko w porządku. O, taki kurczaczek. Kurczak zagrodowy tak zwany. No może nie wygląda tak superancko, ale mam nadzieję, że będzie smakować. No jest miękki, wypieczony. Także z tego podaniska też można korzystać jako z piekarnika. Może to nie jest tak bardzo łatwo, ale czasami, nie wiem, 2 razy w roku na świętach można coś upiec. Także dobra, smacznego. I tak, minęło 24 godziny od rozpalenia w piecu i piec jest nadal ciepły. I w domu jest ciepło, sprawdziłem temperaturę, mamy 22 stopnie, nie? No to wczoraj wieczorem mniej więcej o tej samej porze było 21 stopni, dzisiaj jest 22, nie? No i tak, mamy, dzisiaj rano było, no bo teraz jest wieczór, to rano było też 22,5 tam stopnie pokazywało, teraz jest 22. No i tak, możemy zobaczyć jak to wygląda w rzeczywistości ten piec. Z pomocą kamerki, którą mam z Zyny, włączę wideo. No i tak, ścianka jest około prawie 40 stopni, tu 39, 38 pokazują. Jest elegancko równomiernie nagrzana. No góra jak tak samo jak wczoraj, tak dzisiaj też chłodniejsza. 32 stopnie góra. I tutaj z przodu to tak wygląda. Także widać, że piec nadal grzeje. 24 godziny on spokojnie sobie grzeje. O, 38 stopni. A ściany ma tutaj około 24, nie? 24 też. Generalnie ściany też są ciepłe. Podłoga przy piecu 25, to znaczy on też nagrzewa podłogę. 25, 26 tutaj, gdzie spalenisko promieniuje. Także cały czas mamy ciepło i tak to wygląda. Palimy 2 godziny, grzeje 24. Spalone było 15 kg drewna. Teraz też chyba będziemy odpalać, żeby utrzymać tą stabilną temperaturę. Może trochę mniej drewna włożymy, bo wiosna idzie, robi się coraz cieplej, to znaczy potrzebujemy mniej ciepła, mniej drewna.
Także tak to wygląda. Grzanie piecem Kuzniecowa.